Witam serdecznie na moim kanale i dziękuję za to, że zdecydowałeś się obejrzeć właśnie to nagranie. Jest to część 6 trzeciego epizodu i to właśnie tym odcinkiem zakończymy epizod 3. A tym samym już teraz zapraszam Cię do oglądania 4. epizodu, który, jak już wcześniej wspomniałam, jest czystą magią. Zanim jeszcze przejdziemy do dzisiejszego odcinka, pozwól, że szybciutko, dosłownie w jednym zdaniu podsumuję dotychczasową serię epizodów. Drogi widzu, ostatnie 3 epizody skupiały się głównie na historiach opowiadających o różnego rodzaju doświadczeniach, które jak do tej pory były co jedynie moją nieświadomą manifestacją zarówno tych lepszych, jak i tych gorszych doświadczeń i momentów, czy też sytuacji. Ale nie powinniśmy zapomnieć oczywiście o tych wszystkich przełomowych przemianach, tak? Bo faktycznie zaczynałam już rozumieć coraz więcej i więcej, a umysł zdecydowanie stawał się jaśniejszy. Ale jednak to wciąż jeszcze nie było to. A więc, jak już zapewne się domyślasz, dzisiejszy odcinek będzie znaczącym odcinkiem. Zatem pozwól, że dziś opowiem Ci o moim doświadczeniu pracy jako trener osobisty. Dowiesz się między innymi, jak poradziłam sobie z tym wyzwaniem oraz co nowego odkryłam o sobie, ale i o życiu. Bo jak już za chwilę sam się przekonasz, wyjście z własnej strefy komfortu i zaufanie Bogu faktycznie mogą przynieść zaskakujące rezultaty. Zatem zapraszam do wysłuchania. Czy nie uważasz, że to dość fascynujące, kiedy nic się nie spodziewając, raptem spada na Ciebie jak ten grom z jasnego nieba życiowa szansa? Na przykład szansa awansu albo całkowita zmiana kariery. A może przeprowadzka do nowego, lepszego miejsca. Cokolwiek przyjdzie Ci teraz na myśl. Wyobraź sobie, jeszcze wczoraj myślałeś, że życie, którym do tej pory żyłeś, było Twoją jedyną rzeczywistością. Aż tu nagle, zupełnie z dnia na dzień, los uśmiecha się do Ciebie i podsyła Ci szansę spróbowania się w czymś zupełnie nowym, o czym być może nigdy nawet nie śniłeś. Nie wiem jak Ty, drogi widzu, ale ja już na samą myśl o tego typu niespodziance jestem podekscytowana. A raczej mówię tak na obecną chwilę, bo cofając się pamięcią do przeszłości, to faktycznie wcześniej było zupełnie inaczej. Bo reakcja nieświadomego siebie i własnego potencjału człowieka na różnego rodzaju zaskakujące sytuacje głównie opiera się na negatywnych uczuciach. Więc możemy powiedzieć, że z pewnością na początku dopadnie nas strach, który za wszelką cenę będzie próbował nas odwieść od przyjęcia owej oferty. Oczywiście na samym strachu się nie skończy, bo dosłownie chwilę później dołączą wątpliwości. Czyli zaczniemy zastanawiać się na przykład, czy ja w ogóle dam sobie radę? A co jeśli ich zawiodę? A co jeśli nie mam jeszcze wystarczającej wiedzy? I tak dalej, i tak dalej. Wiesz, o czym mówię. A więc pytanie brzmi, dlaczego w ogóle wątpimy we własne możliwości? Bo nie znamy siebie. A nie znamy siebie, ponieważ świat zewnętrzny nauczył nas skupiać się na środowisku zewnętrznym, przez co odwrócono naszą uwagę od nauki o sobie samym.
Dlatego nic dziwnego, że być może do dziś zmagasz się z niską samooceną lub brakiem pewności siebie. Ale to nie oznacza, że nie możesz tego zmienić. Tylko jak? No właśnie podejmując nowe wyzwania. Czyli mimo wszystko zgadzając się i przyjmując tą ofertę. Bez względu na to, co mówi nasze ego, bo to właśnie ono się boi. A boi się, bo nie wie, dokąd ma zmierzać. Bo ego lubi mieć wszystko pod kontrolą. Lubi po prostu wiedzieć. A przecież prawdą jest, że nie jesteśmy w stanie skontrolować czynników zewnętrznych. Prawda? A więc dlaczego wciąż usilnie próbujesz wszystko kontrolować? Czy nie lepiej po prostu zaufać, że wszystko będzie dobrze i dać się poprowadzić życiu? Z własnego doświadczenia wiem, że nie taki diabeł straszny, jak go opisują. Dlatego zamiast słuchać opinii innych ludzi, którzy być może nawet nie spróbowali, proponuję, abyś chociaż ten jeden raz zrobił na przekór wszystkim i wszystkiemu i po prostu spróbował. Spróbował popłynąć z prądem. Bo dopóki nie spróbujesz, nigdy się nie dowiesz. A kto wie? Być może podejmując to ryzyko dowiesz się czegoś zaskakującego o sobie. Czegoś, czego być może w życiu się nawet nie spodziewałeś. No dobrze, to zatem pozwól, że dzisiejszą historią udowodnię Ci, że jednak warto podejmować w życiu ryzyko, nawet jeśli początek nie będzie należał do tych najmilszych doznań. Praca trenera osobistego z pewnością należy do najbardziej rozchwytywanych. W szczególności w tak wielkim mieście jak Londyn, bo tam aż roi się od siłowni. Więc problemu ze znalezieniem pracy faktycznie nie ma. Gorzej jest, powiedziałabym, z doborem odpowiedniego dla naszych preferencji miejsca. Bo opcji zatrudnienia jest wiele. Na przykład w zamian za korzystanie z sali i wyposażenia zarabiasz jedynie jakiś procent od wykonanej sesji. Resztę płacisz siłowni. Albo pobierasz 100% od klienta, ale miesięcznie opłacasz wynajem sali. Troszeczkę podobne. Natomiast jeszcze inną opcją jest to, że pobierasz 100% od klienta za wykonaną sesję, a w zamian wykonujesz określone wcześniej nieodpłatne godziny pracy na siłowni, w przeciągu których musisz na przykład oprowadzać potencjalnych klientów, czyli wykonujesz tak zwane wprowadzenie. Tłumaczysz obsługę maszyn, zapoznajesz z opcjami członkostwa, czy też inne tego typu formalności. A że ja byłam początkująca w tym biznesie i faktycznie jeszcze wtedy powątpiewałam w swoje możliwości, to trzecia opcja wydała mi się tą najbezpieczniejszą. Więc ucieszyłam się, kiedy otrzymałam telefon z siłowni. To było dla mnie niczym potężne wydarzenie, dlatego na rozmowę o pracy pojechałam cholernie zestresowana. A to chociażby dlatego, że kompletnie nie wiedziałam, czego mogę się spodziewać. Poza tym trenowanie siebie, a przyjęcie odpowiedzialności za trenowanie kogoś to dwie totalnie odmienne pary kaloszy. Bo trenując kogoś, musisz upewnić się przynajmniej 3 razy, zanim coś zrobisz, żeby przypadkiem nie popełnić błędu. Bo raz, że pobierasz za to pieniądze, a 2, tu chodzi o życie drugiego człowieka. Dlatego czasem tak obserwując z boku innych trenerów, miałam wrażenie, że co niektórzy
pracowali tam z przypadku, albo decydując się na tą pracę kompletnie nie zdawali sobie sprawy z tego, jak bardzo odpowiedzialna ta praca tak naprawdę jest. Bo, jak już powiedziałam, tu chodzi o czyjeś zdrowie, o czyjeś życie. Dosłownie jeden fałszywy ruch i klient może skończyć na wózku inwalidzkim, jeśli czegoś nie dopilnujesz. Zwłaszcza, że ludzie miewają naprawdę przerażające pomysły. Na przykład niektórzy lubią przechwalać się lub popisywać. Więc najpierw opiją się silnych przedtreningówek, po czym bez rozgrzewki i większego przygotowania od razu łapią za ciężkie obciążenia. Czy to jest mądre zachowanie? Sam na to odpowiedz, drogi widzu. Albo jeszcze inni. Naoglądali się filmików na YouTubie, po czym próbują skopiować ćwiczenia, przy tym kompletnie nie utrzymując odpowiedniej formy. Natomiast jeszcze inni, ci bardziej kreatywni powiedzmy, wymyślają własne ćwiczenia, które pozbawione są i ładu, i składu, co oczywiście oznacza duże ryzyko kontuzji albo nieszczęśliwy wypadek. I takich było wiele. Więc pracując na siłowni faktycznie trzeba mieć oczy dookoła głowy. Kolejna rzecz to sposób, w jaki komunikujesz się z ludźmi albo z każdym indywidualnie oraz słownictwo, jakiego używasz. Bo bywają na przykład klienci, którzy lubią, kiedy tłumaczysz im krok po kroku, co mają zrobić, po czym tłumaczysz, jak to wpłynie na daną partię ich ciała. Czyli w tym przypadku posługujesz się typowo medycznymi, anatomicznymi pojęciami. Ale bywają też tacy, którzy na sesję przychodzą, żeby się wygadać. Więc opowiadają Ci o swoim życiu, a w tym oczywiście o swoich problemach. Przy czym na przykład pytają o Twoją opinię. No właśnie, z tym trzeba naprawdę uważać, bo jeśli źle coś podpowiesz, to oczywiście później będzie Twoja wina. Nigdy nie zapomnę swojej pierwszej zmiany na siłowni. Minęło dosłownie 10 minut, odkąd przyszłam na miejsce, na siłownię, kiedy jedna z menadżerek zapytała, czy mogłabym poprowadzić wieczorną klasę za koleżankę, która źle się poczuła i zwolniła się wcześniej do domu. Spojrzałam na nią z przerażonymi oczami i zanim jeszcze cokolwiek odpowiedziałam, w jej spojrzeniu dostrzegłam tylko jedno. Nie masz wyjścia. Po czym dodała, to Twoja szansa na zdobycie pierwszych klientów, Izabela. Okej? Ale to nie było takie proste. Bo ja przecież nigdy wcześniej nie prowadziłam żadnej klasy. Tego na kursie Cię nie uczą. Zwłaszcza, że akurat ta klasa była dość specyficzna. Bo moja koleżanka po fachu była już doświadczonym trenerem, więc klasa była poświęcona pracy nad koordynacją ruchową i wzmocnieniem mięśni brzucha. Więc zapytałam, ile mam czasu na przygotowanie. A ta odpowiedziała 10 minut. Oczywiście nie mogłam się wycofać, bo to była moja pierwsza zmiana i faktycznie do moich obowiązków należało między innymi właśnie prowadzenie przynajmniej 2 klas w tygodniu. Więc chcąc nie chcąc, musiałam się zgodzić. Więc jak zapewne możesz się domyśleć, w 10 minut oczywiście nie zdążyłam nawet przygotować planu tej klasy. Więc to musiała być pełna improwizacja. A żeby tego było mało, to na tą klasę przyszło 30 osób. Bo okazało się, że ta klasa była tą najbardziej wyczekiwaną przez wszystkich. Ja to miałam szczęście.
Czy czułam presję? Oczywiście, że tak. Przecież nie mogłam ich zawieść. W końcu czekali na tą klasę cały tydzień. Więc tak naprawdę, mówiąc szczerze, od tego zależało, czy mnie polubią, czy też nie. No więc stanęłam tam przed nimi. Oczywiście nikt mnie jeszcze nie znał, więc przedstawiłam się. Cześć, jestem Izabela, jestem nowym trenerem i dziś poprowadzę klasę za moją koleżankę Julianę. Oczywiście reakcje na twarzach ludzi były różne, ale nie chciałam się na tym skupiać, bo bardziej stresował mnie fakt, że jeszcze wtedy nie znałam zbyt wielu angielskich nazw ćwiczeń. Bo na kursie nie uczą Cię takich rzeczy. Mam na myśli ćwiczenia bez użycia maszyn czy obciążeń. Więc musiałam szybko znaleźć sposób na to, żeby dość płynnie i zrozumiale wyjaśnić im, co będziemy robili. I wiesz co? Zaskoczyłam samą siebie. Pamiętam, że w duchu powiedziałam sobie tylko jedno. Dasz sobie radę, wiesz co robić. Przecież to kochasz. I tak też było. Nie wiem, skąd się wzięły te wszystkie pomysły na ćwiczenia. Nie wiem też, jak to się stało, że ćwiczenia raptem świetnie zgrały się z muzyką, która grała w tle. A klasa dzięki temu poszła naprawdę świetnie. Więc po tych 30 minutach klasy byłam tak bardzo podekscytowana i pobudzona, że poziom serotoniny, adrenaliny czy też endorfin z pewnością sięgnęły zenitu. I kiedy już po skończonej klasie ludzie zaczęli do mnie podchodzić osobiście, dziękując, z dumą aż urosłam o kilka dobrych centymetrów. Zresztą już w trakcie klasy można powiedzieć, że czułam, jak z każdym ćwiczeniem stres odpuszczał coraz bardziej i bardziej, aż w końcu o nim faktycznie zapomniałam. Bo sama świetnie się bawiłam. I też z tamtym szczególnym dniem właśnie zrodziło się moje zamiłowanie do prowadzenia klas. Można? Można. Ale to nie wszystko. Bo jeszcze na tej samej zmianie zdobyłam swoich pierwszych 2 klientów. Można? Czy to nie jest fascynujące, jak los Ci pomaga, kiedy Ty faktycznie zdecydujesz się wyjść ze swojej strefy komfortu? Zależało mi, żeby jak najszybciej zbudować swoją bazę klientów, to chociażby dlatego, żebym w końcu mogła wdrożyć teorię w praktyki. W końcu z nich uczymy się najbardziej. No więc na siłownię jeździłam codziennie, nawet poza godzinami swoich zmian. Bo jak już wspomniałam w poprzednich częściach, ja uczę się z obserwacji, więc krążyłam po siłowni i tak obserwowałam sobie tych wszystkich ludzi. Dosłownie skanowałam ich, po czym znałam ich potrzeby. Na przykład widziałam, z czym sobie nie radzą, więc oferowałam im zestaw ćwiczeń, który miał im pomóc w osiągnięciu danego celu. Więc często na przykład podchodziłam do danej osoby, proponowałam 30 minut próbnego treningu, a ludzie oczywiście zawsze się zgadzali. No a ja dzięki temu budowałam nowe relacje i zapadałam ludziom w pamięć. Bo myślę, to było najważniejsze, żeby pamiętali Twoją twarz. Poza tym, jak też już wcześniej wspomniałam, byłam fitnessowym freakiem, więc siłownia była moim uzależnieniem. W każdej wolnej chwili ćwiczyłam albo siebie, albo kogoś. Przy okazji szlifując techniki i formy. Dosłownie miałam bzika na punkcie perfekcji wykonania ćwiczenia. Zresztą do dziś mi to zostało.
prostuj plecy, wypnij klatkę do przodu, pośladki do tyłu, głowa do góry. To był mój pacierz. Więc nie przez przypadek wyrobiła mi się taka postawa. Wiesz co? Myślę, że to dobry moment, żeby wtrącić taką małą, ale istotną uwagę. Nie wiem, czy jesteś tego świadom, ale właśnie postawa człowieka bardzo dużo o nim świadczy. Więc jeśli Twoja sylwetka będzie wyprostowana, to Ty automatycznie będziesz wyglądał na pewnego siebie człowieka. A więc nieważne, jak nisko w życiu upadniesz, jeśli wyrobisz sobie taką postawę, po prostu podniesiesz się i pójdziesz dalej. Rozumiesz? Więc od dziś niech moje słowa zapadną Ci w pamięć jak ten pacierz. Prostuj plecy, wypnij klatkę do przodu, pośladki do tyłu, głowa do góry. Zawsze. Niestety wraz z nadejściem zimy dojazdy na siłownię zrobiły się naprawdę ogromnym obciążeniem, bo trasa z 5. strefy do 2. autobusem zajmowała mi jakieś 1,5 do 2 godzin. Poza tym obie zmiany miałam wieczorne, więc kończyłam po 22, a to automatycznie oznaczało, że w domu bywałam tuż przed północą. Ale jeszcze gorzej zrobiło się, kiedy na przykład zmęczona po całym dniu pracy musiałam w mrozie czekać na spóźniający się autobus, który czasem nawet nie przyjeżdżał. Więc z upływem czasu odebrałam to jako znak, że czas na kolejną zmianę i muszę w końcu zadecydować, czy dalej będę pracowała między 2 miejscami, czy jednak w pełni przeniosę się już na siłownię. A zwlekałam z tą decyzją, ponieważ obawia mnie fakt tego, że na siłowni jeszcze wtedy nie miałam gwarancji stałej pensji. Bo jak to z ludźmi bywa, jedni mają więcej zapału, a inni mniej. Więc klienci raz przychodzili, a raz nie. Z kolei w restauracji miałam płacone od godziny, więc zawsze miałam pewność, że coś zarobię. I to było dość wygodne. Ale jak już wspomniałam, dojazdy zrobiły się uciążliwe, przez co nie dosypiałam. I co najważniejsze, przestałam mieć czas na medytację. A jak przestałam mieć czas na medytację, to oczywiście powoli traciłam grunt pod nogami. Bo tak biegając z jednego miejsca w drugie, zaczęłam żyć w ciągłym biegu, przez co czułam się strasznie rozproszona, a z czasem nawet rozdrażniona. A że sama nie potrafiłam szybciej podjąć decyzji, to oczywiście los zrobił to za mnie. I w restauracji pojawił się nowy menadżer, o którym już słyszałeś w poprzedniej części, ten plotkarz. Więc po raz kolejny postawiłam wszystko na jedną kartę i zaryzykowałam. Znalazłam pokój na wynajem, który był dosłownie pół godzinki drogi spacerem od siłowni. Pokój wynajmowała pewna kobieta, która zresztą była właścicielką mieszkania i to właśnie z nią miałam dzielić mieszkanie. Dość interesujące. Od razu ją polubiłam. Co to była za barwna postać, to sobie nawet nie wyobrażasz. Kobieta 1000 historii, jedna inna od drugiej. A że uwielbiam takich innych i ciekawych ludzi, to nie zwlekając, przeprowadziłam się jeszcze tego samego tygodnia. Na co czekać? Naprawdę muszę przyznać, że ja bardzo lubiłam tą kobietę. Tyle, co ona przeszła w życiu, to nie przeszedł chyba nikt. Dlatego zawsze miałyśmy tematy czy do rozmów, czy właśnie refleksji. Bo tak jak i ja, ona również uwielbiała analizować i rozmyślać nad życiem i jego sensem. No, zgrałyśmy się w 100%. A że obie kochałyśmy święta Bożego Narodzenia, to choinka w domu stała przez
dobre 3 miesiące. Nawet nie wiem, kiedy ten czas tak szybko minął, ale już pracowałam na siłowni od kilku miesięcy i przyznam, że pokochałam tą pracę. Tak bardzo, że z czasem nawet wprowadziłam własną, wykreowaną przez siebie klasę. Klasę, która dość szybko, można powiedzieć, zaczęła cieszyć się dużą popularnością. A to chociażby dlatego, że wyciskałam z ludzi 7 poty. Bo jak też się okazało, inni, tak jak ja, kochali treningi wytrzymałościowe i kondycyjne. Więc w moich klasach ludzie mieli okazję przetestować własne siły i odkryć potencjał, jaki faktycznie kryje się w naszym ciele. Brzmi nieźle, co? To właśnie na tym głównie skupiałam się w pracy ze swoimi klientami. Pomagałam im łamać wszelkie bariery, które tworzył ich umysł. Uczyłam ich określać cele i skupić się na drodze do osiągnięcia tych celów. Ale ponad wszystko pomagałam im odkryć ich potencjał i tym samym zrozumieć siebie. I kiedy już z czasem wyrobiłam sobie etykietę dobrego trenera, raptem przestałam sama szukać klientów, bo teraz ludzie przychodzili do mnie. To niezwykłe, jak szybko wszystko może się odmienić w Twoim życiu, kiedy faktycznie zaczniesz wierzyć w siebie i w to, co robisz. Moja praca raptem przestała być pracą, bo zamieniła się w pasję. To nie były zwykłe treningi ciała. To było coś więcej. Bo z upływem czasu, kiedy połączyłam teorię z praktyką, potrafiłam wyobrazić sobie, dosłownie zobrazować, co dzieje się w ciele człowieka podczas wykonywanego ruchu, a dzięki temu potrafiłam doskonale dobrać do siebie ćwiczenia, tak aby w jednym momencie wprawić w ruch każdy mięsień. Dosłownie trening był dla mnie niczym poezja. Wszystko miało swój sens i przekaz. Zresztą wiele razy słyszałam od ludzi komentarze typu: widać, że naprawdę to kochasz. Bo widzisz, ze mną jest tak, że jak już coś robię, to wkładam w to całą siebie. Czyli daję swoje 100%, bo mniej się nie opłaca. Szkoda czasu. Zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy. Mogę powiedzieć, że jestem perfekcjonistą i szczerze mówiąc, nigdy mi to nie przeszkadzało. Wręcz przeciwnie, w porównaniu do co niektórych ludzi, którzy uważają, że jest to uciążliwe zachowanie, ja uwielbiam to szlifowanie do perfekcji. Uważam, że nie ma w tym nic złego, kiedy wciąż pracujesz nad ulepszeniem czegoś. Oczywiście, dopóki to nie staje się obsesją i nie wywołuje negatywnych uczuć, chociażby spowodowanych ciągłym niezadowoleniem. Bo w moim przypadku, dzięki perfekcjonizmowi, przynajmniej miałam pewność, że moi klienci zawsze byli bezpieczni, ale również, że poradzą sobie na treningach poza wspólnymi sesjami. Na tym mi zależało. Troszeczkę bardziej niepokojącym było to, że moi klienci z jakiegoś powodu strasznie się ode mnie uzależniali. Nie wiem, być może dlatego, że faktycznie mieliśmy świetne relacje, a to z pewnością ze względu na zaufanie, jakie do mnie mieli. Bo jak już wspomniałam, co niektórzy klienci w trakcie sesji najzwyczajniej zwierzali mi się ze swoich sytuacji życiowych, a w tym problemów, więc można powiedzieć, że znałam ich sytuacje z detalami. A to z kolei sprawiało, że zbyt mocno się przywiązywali. Czasem nawet nazywali mnie swoim terapeutą, bo ja po prostu ich słuchałam, nie oceniając. Oczywiście, kiedy tylko mogłam, służyłam poradą, ale zważając na przeszłe doświadczenia,
Teraz już byłam znacznie ostrożniejsza i tym razem nie angażowałam się w pomaganie poza godzinami pracy. To raczej nie wchodziło w grę. Poza tym nie chciałam, żeby myśleli, że sobie beze mnie nie poradzą, więc to ja zazwyczaj kończyłam naszą współpracę. Wiem, że to być może dość dziwne zachowanie, ale czułam, że to było najwłaściwsze rozwiązanie, bo przekazywałam im swoją wiedzę, uczyłam ich technik, czy nauczyłam ich technik, osiągnęliśmy nasze pierwsze sukcesy razem, a kiedy czułam, że byli gotowi na samodzielną pracę, mówiłam, że czas na rozłąkę. Zresztą mogłam sobie na to pozwolić, bo miałam nawet sporą bazę klientów. Bo w przeciągu dosłownie kilku miesięcy zdobyłam 18 stałych klientów, którzy przychodzili na regularne sesje 2, a czasem nawet 3 razy w tygodniu. Więc nie mogłam narzekać, jeśli chodzi o pieniądze. Gorzej natomiast było z czasem dla siebie, bo odkąd w zupełności pochłonęła mnie praca, już kompletnie nie miałam czasu na siebie. Owszem, miałam czas na własne treningi, które zresztą w dalszym ciągu kontynuowałam 7 razy w tygodniu. I nie pytaj mnie, skąd brałam na to energię, bo faktycznie wszyscy się temu dziwili. Ale ja byłam tak bardzo uzależniona, że trening był dla mnie niczym medytacja. Jeśli nie ćwiczyłam, to automatycznie miałam zły humor. Natomiast poza treningami nie miałam już czasu zupełnie na nic. I faktycznie z czasem zrobiło się to dość uciążliwe, męczące. Aż w końcu straciłam wewnętrzną równowagę, a to automatycznie manifestowało się w pozostałych aspektach. Na przykład nie miałam czasu na przygotowanie posiłków, więc jadłam w biegu. Cokolwiek wpadło mi w rękę, przez co miałam problem z bolesnymi wzdęciami. Nawet jeśli to było dobre, zdrowe jedzenie, to wciąż. Albo nie dosypiałam, więc chodziłam rozdrażniona. Natomiast moje nałogowe treningi z czasem sprawiły, że ciało było już spuchnięte i obolałe. Ale mimo wszystko umysł wciąż nie odpuszczał i kazał kontynuować. Z kolei przez to, że miałam tak wielu klientów, którym musiałam poświęcać większość swojego czasu, kompletnie już przestałam poświęcać czas sobie i tak dziennie wysłuchując setki różnych problemów innych ludzi, nie potrafiłam już skupić się na własnych. Wręcz ignorowałam je. Więc tak, z jednej strony na początku zależało mi, żeby jak najszybciej uzyskać jak najwięcej klientów, żeby zarabiać dobre pieniądze. Natomiast kiedy już to otrzymałam, kompletnie straciłam głowę i pracowałam kosztem własnego zdrowia. Więc można powiedzieć, że zdecydowanie miałam potężny problem z utrzymaniem równowagi. Bo jeszcze wtedy moją zasadą było albo wszystko, albo nic. A to niezdrowe. Minęło zaledwie 6 miesięcy, a ja już czułam, że potrzebuję kolejnej zmiany. Bo tak poświęcając się jedynie pracy, z czasem miałam wrażenie, że nie uczę się już nic nowego. Bo to, co na początku faktycznie sprawiało wrażenie wielkiego wyzwania, już w nim nie było. Odkąd spędzałam całe dnie na siłowni, byłam przekonana, że wszystkie techniki miałam już opanowane do perfekcji. Więc chciałam czegoś więcej. Bo tak z upływem czasu i doświadczeniem zrozumiałam, że najlepiej czuję się, kiedy muszę stawić czoła nowym wyzwaniom. A praca już nie była wyzwaniem. Bo stanie się prawdziwym trenerem, takim z pasją i determinacją,
sprawiło, że już teraz nie bałam się ryzykować, więc chciałam uczyć się czegoś więcej. Ale nie tylko o samym ciele, lecz umyśle człowieka. Bo tak pracując z tymi wszystkimi ludźmi, zrozumiałam, jak bardzo istotnym jest chociażby Twoje nastawienie do życia, czy też Twoje wierzenia, determinacja, motywacja, czy pasja. Zrozumiałam, że nie wystarczy sam trening ciała, bo ponad wszystko powinniśmy trenować nasz umysł. A że byłam żądna wiedzy, to odpuściłam kilku klientów, żeby mieć więcej czasu na kontynuację nauki i rozpoczęłam studiowanie pracy naszego umysłu. Dosłownie korzystałam z każdej wolnej chwili i obserwowałam na przykład własne zachowania, ale ponad wszystko oczywiście zachowania klientów. A w tym można powiedzieć, że analizowałam nasze myśli, nasze motywacje, czy też ich źródło. I tak też można powiedzieć, że powoli dochodziłam do coraz większych odkryć. Do takich największych w tamtym okresie należało chociażby odnalezienie silnego połączenia między umysłem a resztą ciała. Wiedziałam, że to, w jaki sposób o sobie myślimy, czy też w jaki sposób do siebie mówimy, odzwierciedlało się w tym, jak prezentowaliśmy się na zewnątrz. Zrozumiałam wtedy również, że to nie od ciała zależy, czy jest ono zmęczone, czy też nie, lecz od umysłu. Więc im bardziej negatywne nasze myśli, tym większe wycieńczenie organizmu. Z kolei im większa determinacja, czy też motywacja, tym lepsze wyniki. Zaczęłam również znacznie dogłębniej studiować wpływ spożywanego przez nas pokarmu na ciało i umysł, bo to zdawało się odgrywać równie istotną rolę. I tak też im więcej zaczynałam rozumieć, tym bardziej zdawało mi się, że już nie pasowałam do miejsca, w którym byłam. Raptem energetycznie przestałam zgrywać się z ludźmi, z którymi przebywałam tam codziennie. I choć naprawdę bardzo lubiłam tych wszystkich ludzi, to jednak mimo wszystko czułam, że już nie mamy wspólnych tematów, bo moje zainteresowania już się zmieniły. To zdarzyło się już w przeszłości, jeśli pamiętasz. Bo ja miałam potężną potrzebę rozwoju, natomiast cała reszta stała w miejscu. Dzień po dniu to samo. Więc znowu dopadło mnie to uczucie, że jestem jedyną osobą, która chce czegoś lepszego, czegoś większego, czegoś więcej. Więc zaczęłam rozglądać się za nową pracą. Ale tym razem już w samym centrum Londynu. Chciałam pracować z ludźmi z totalnie innego środowiska, żebym mogła kontynuować swój rozwój. Bo w końcu nowe miejsce oznacza nowe zasady. I tak też trafiłam do Virgin Active. Na początku oczywiście pracowałam między starą a nową siłownią. Chociażby ze względu na co niektórych klientów, których wciąż miałam i nie mogłam jeszcze zostawić. Wszyscy byli w trakcie przemiany, więc zależało mi, żeby w pełni zakończyć moją misję. Bo jak już wspomniałam, w swojej pracy nie skupiałam się jedynie na ćwiczeniach, lecz na totalnej transformacji. A w tym przede wszystkim przeprogramowanie systemu wierzeń, co wiązało się ze zmianą w postrzeganiu siebie i świata, czy chociażby budowanie pewności siebie. Więc mam nadzieję, że teraz rozumiesz, dlaczego aż tak wiele czasu poświęcałam swoim klientom i zignorowałam siebie. To tak naprawdę nie była tylko praca. To była misja.
Natomiast w nowym miejscu wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Miałam płacony jakiś procent od wykonanej sesji, przy czym klientów przydzielał menadżer albo ty sam musiałeś ich zdobywać. A że była to siłownia zlokalizowana w potężnym biurowcu niedaleko Leicester Square czy też Covent Garden, to znaczną większość naszych klientów stanowili biznesmeni czy też ludzie pracujący w okolicznych firmach. Większe, mniejsze korporacje, równie ważne. No, z pewnością totalnie inne środowisko ludzi. Niezła odskocznia, tak powiem. Więc byli nowym i potężnym wyzwaniem, bo zasady pracy były zupełnie inne. Od teraz moimi klientami byli prezesi różnych firm, działacze handlowi, CEO, czyli dyrektorzy IT, a nawet trenowałam prezydenta potężnej korporacji, prezydenta Shella. Zapewne znasz Shella. Więc od teraz w większości trenowałam mężczyzn, co również okazało się być świetną okazją do przestudiowania psychiki mężczyzny. W tym źródło ich motywacji. Ale nie tylko to. Bo trenując mężczyzn musiałam również zmienić styl swoich treningów. Więc zaczęłam znacznie bardziej pogłębiać wiedzę w kierunku treningu również siłowego. A że praktykę miałam opanowaną, bardziej skupiłam się na teorii. Bo jak już wspomniałam wcześniej, żeby ciało chciało współpracować, trzeba w pierwszej kolejności zrozumieć psychikę. Więc studiowałam. Niestety polityka tej firmy nie należała do najkorzystniejszych dla pracownika, bo stawka za godzinę mojej pracy zależała od ilości wykonywanych przeze mnie tygodniowo sesji. Więc na początku, kiedy jeszcze budowałam swoją bazę klientów, za jedną sesję otrzymywałam 10 funtów, gdzie w rzeczywistości firma pobierała za tą sesję 120 funtów. Ok? Co gorsza, dosłownie miesiąc po moim rozpoczęciu zmieniła się menadżerka. I zupełnie nie wiem dlaczego, a raczej wtedy nie wiedziałam dlaczego, ale obie niezbyt przypadłyśmy sobie do gustu. Bo miałyśmy totalnie odmienne wizje pracy i to jej się nie podobało. A ja z kolei nigdy nie potrafiłam pracować według czyichś nakazów. Powiedzmy tak. Bo ja miałam własną drogę pracy, która zdecydowanie była dla mnie skuteczna. Natomiast kiedy ktoś narzucał mi, co mam robić, ja automatycznie traciłam zapał do pracy. Więc robiła mi pod górę. I nie dostawałam żadnych klientów. Dosłownie robiła wszystko, żeby pozbyć się ludzi, którzy nie chcieli jej słuchać. Czyli mnie i kilku innych osób, które pracowały tam już od lat. No, muszę przyznać, że faktycznie dała mi w kość, bo przez nią na chwilę nawet straciłam motywację. A że faktycznie pilnie potrzebowałam pieniędzy, to sytuacja w nowej pracy przytłaczała mnie coraz bardziej. Przez co dosłownie wszyscy mówili mi, żebym odpuściła i poszukała innej pracy. Ale nie, bo ja tak łatwo się nie poddaję. Zwłaszcza, że nie chciałam dać jej za wygraną. Natomiast kilka miesięcy później, kiedy sytuacja kompletnie nie ulegała zmianie, a ja już faktycznie odczuwałam kryzys, bo nie miałam pieniędzy, jedna z koleżanek raptem zapytała, czy ja w ogóle się modlę. Nie wiem, co to miało mieć za związek. Przyznam, że dała mi do myślenia. Faktycznie, odkąd rzuciłam się w wir pracy i skupiłam się na pomaganiu innym, zaprzestałam nawet medytacji. Zaprzestałam modlitwie, już nawet nie wyrażałam za nic wdzięczności. I chyba
to tak naprawdę uderzyło we mnie tak silnie, że raptem zrozumiałam, jak bardzo byłam próżna, kiedy tak dałam się omamić pieniądzom, które zarabiałam na poprzedniej siłowni. Bo zanim jeszcze zarabiałam tak dobre pieniądze, to z największą przyjemnością wyrażałam wdzięczność za to, że chociażby żyję. Codziennie modliłam się, medytowałam, miałam czas na przemyślenia. Natomiast kiedy już zaczęłam zarabiać lepsze pieniądze, to raptem zapomniałam o wdzięczności i modlitwie. Więc teraz odczuwałam tego skutki, można powiedzieć. I kiedy faktycznie już to zrozumiałam, odszukałam najbliższy kościół w swojej okolicy i natychmiast wybrałam się tam z wizytą. Po czym klęknęłam przed tym ołtarzem i przepraszałam Boga. Przepraszałam za swoją próżność oraz za to, że zapomniałam o Nim. Bo kiedy miałam pieniądze, raptem wydawało mi się, że przecież sama mogę wszystko osiągnąć, więc za co tu dziękować? Przecież ciężko na to pracowałam, tak? Żeby to tylko było prawdą, drogi widzu. Wiesz, kiedy już tak przeprosiłam za odwrócenie się i niepamięć, to poprosiłam o kolejną szansę i obiecałam poprawę. I tak też każdej niedzieli chodziłam do tego kościoła. I wiesz, co się stało? Mój biznes tak zupełnie z dnia na dzień urósł do tego stopnia, że tym razem miałam już 30 klientów. Co oczywiście oznaczało jeszcze więcej pracy niż uprzednio, więc pracowałam od 6:30 rano do godziny 22. A że miałam dosyć długi przystój w pracy, to znowu jak szalona rzuciłam się w ten wir pracy. I najzabawniejsze jest to, że nawet sama menadżerka, która wcześniej robiła mi podgórkę, raptem zaczęła pomagać i podsyłała mi klientów. Zabawne. Życie bywa naprawdę zaskakujące. To był już mój drugi rok w firmie. Biznes szedł naprawdę świetnie. A że miałam długą listę klientów, to niestety teraz już nie miałam zbytnio czasu na aż tak dogłębne przemiany jak wcześniej. Zresztą zapewne sam się domyślasz. Poza tym, taka ciekawostka, bo być może firma słabo płaciła, ale fajne było to, że organizowali dla nas dość często różne bezpłatne kursy, które były naprawdę przydatne. Więc to oznaczało, że miałam szansę ciągłego rozwoju. Czyli to, na czym mi tak zależało. A że współpracowaliśmy z różnymi firmami okolicznymi, czy też mieliśmy różnych większych klientów, tak jak na przykład ja, to w międzyczasie byłam również zapraszana do lokalnych biurowców na dni otwarte, gdzie na przykład prowadziłam klasy na szczycie budynku, co było fajne, albo prowadziłam wykłady ze zdrowego żywienia. I to był mój taki kolejny mały sukces. Pamiętam, że tym pierwszym razem poszłam bez większego przygotowania, szczerze mówiąc, bo oczywiście nie miałam na to czasu. I przyznam, że nie spodziewałam się, że na miejscu zostanę aż 30 osób. Poza tym, jak już powiedziałam, to był mój pierwszy wykład, który miałam poprowadzić, więc troszeczkę się stresowałam. Dlatego też zabrałam ze sobą swojego iPada, na którym miałam rozpisany swój plan tego wykładu w podpunktach. I nie uwierzysz, co się stało. W momencie, kiedy tam dotarłam, mój iPad po prostu się wyłączył. Odmówił posłuszeństwa. I tyle. A że nie miałam więcej czasu na przygotowania, to po raz kolejny musiałam improwizować. Pamiętasz sytuację z pierwszą klasą, którą miałam poprowadzić w zastępstwie?
Tym razem okazało się, że było dokładnie tak samo. Tuż przed rozpoczęciem miałam dosłownie ciemność w głowie. Nawet nie wiedziałam, od czego mam zacząć. Dosłownie pustka. Ale widok tych wszystkich zgromadzonych tam ludzi, którzy naprawdę chcieli mnie usłyszeć, coś we mnie obudziło. Więc wzięłam głęboki oddech i powiedziałam sobie tak. Izabela, masz to. Wiesz, co robić. I kiedy już otworzyłam usta, po prostu powiedziałam im wszystko to, co w tamtym momencie wydawało się być tym najważniejszym, najistotniejszym. Co więcej, dostałam pełno pytań, na które nie byłam przygotowana, a podałam im bez najmniejszego problemu. Co to było? Czy to było szczęście? Zbieg okoliczności? Jak to nazwiesz? Bo ja myślę, że to jest właśnie ten ukryty potencjał, który ukrywa się w środku i czeka na moment, kiedy pozwolisz mu się ukazać, czy też wykazać. Rozumiesz? Więc od tamtej pory zrozumiałam, że najlepsze momenty w życiu człowieka to te, kiedy zostaje zaskoczony, czy też przyparty do muru, jak to mówimy. Kiedy myśli, że sobie nie poradzi, ale okazuje się, że nie ma wyjścia i musi sobie poradzić. Po prostu kocham te momenty. Wtedy właśnie czuję, że żyję. Uwielbiam, kiedy ludzie zadają mi trudne pytania, bo kiedy już na nie odpowiadam, czuję ogromną satysfakcję, wiedząc, że jest we mnie jakaś mądrość, której źródła być może nie jestem w pełni świadoma, ale sam fakt tego, że ona tam po prostu jest bezcennym uczuciem. Ale pozwól, że o tej wewnętrznej mądrości opowiem Ci w szczegółach w epizodzie 4. Natomiast teraz pozostawię ten temat owiany tajemnicą. Im dłużej pracowałam na tej siłowni, tym bardziej czułam, że faktycznie się rozwijam. Oczywiście tych zasług nie mogę przypisać firmie, lecz przede wszystkim ludziom, z którymi miałam przyjemność współpracować i którzy mi zaufali. Bo tak z czasem zdałam sobie sprawę, że wszystkie najtrudniejsze przypadki trafiały właśnie do mnie. Na początku oczywiście zastanawiało mnie to, dlaczego akurat ja. Po czym dość szybko zdałam sobie sprawę, że przecież sama prosiłam o rozwój, tak? A zatem w zależności od tego, z jakim schorzeniem przychodził do mnie klient, ja najpierw musiałam dogłębnie przestudiować jego przypadek, żeby faktycznie w pełni przygotować się do naszej współpracy i rozumieć, z czym mam do czynienia. Więc zacznijmy od zabawnego, porywczego i nadpobudliwego klienta, który był po 40 i miał w sobie tyle wigoru, że musiałam z nim gdzieś to spożytkować. Ale zanim jeszcze doszliśmy do tego poziomu, Leo przyszedł do mnie z kilkoma poważnymi kontuzjami. Miał złamane żebro, wyskakujący staw barkowy, zerwane ścięgno i uraz lędźwiowej części kręgosłupa. A o tym wszystkim napisał mi w mailu późnego wieczora, dzień przed naszym pierwszym treningiem. Nieźle, co? O godzinie 23 musiałam przeprawić cały zaplanowany z nim trening. A tak prawdę mówiąc, przestudiować, co ja faktycznie mogę z nim zrobić w tej sesji, bo on nadawał się co jedynie do rekonwalescencji. A jednak miał zapał. Miał zapał, żeby ćwiczyć, więc ja nie chciałam go rozczarować. Więc jak to ja i moja determinacja
musiałam znaleźć rozwiązanie również i do jego przypadku. I tak też od niego zaczęła się moja przygoda z naprawianiem. Czyli pobawiłam się w fizjoterapeutę. Oczywiście byłam w stałym kontakcie z jego osobistym fizjoterapeutą, ale to działało bardziej na zasadzie, ja tworzyłam plan treningowy, który był dostosowany do jego potrzeb, wysyłałam swoją propozycję treningu do jego fizjo, po czym dostawałam albo nie dostawałam zatwierdzenie wprowadzenia ustalonych ćwiczeń. I wiesz co? Leo został ze mną przez kolejne 2 lata. I faktycznie udało mi się naprawić tego gościa. Mało tego, on był w swojej szczytowej formie. A rozstaliśmy się, bo zmienił pracę i tym samym lokalizację, więc już miał za daleko. Inny przypadek. Miałam klienta z kifozą piersiową, czyli zaokrąglona górna część pleców. A to wszystko wyrobiło mu się od siedzenia na biznesowych spotkaniach w takiej pozycji i od jazdy na kolażówce. Koram. Trenowałam go 2,5 roku. Jeden z moich najlepszych transformacji, bo faktycznie w końcu pozbyliśmy się garba, dodatkowo wzmocniliśmy jego plecy, żeby już nie miał problemów w przyszłości, no i tak przy okazji pozbyliśmy się zbędnej tkanki tłuszczowej. Ale to nie wszystko, bo również zmieniliśmy jego nawyki żywieniowe i wprowadziliśmy więcej wypoczynku. Bo ten mężczyzna faktycznie był w ciągłych rozjazdach, przez co miał totalnie rozregulowany tryb życia. A jednak udało nam się wprowadzić niemożliwe, również i do jego życia. I to było fajne. Trenowałam również chłopaka z zastawką serca. I to dopiero był wyzwanie. Chłopak miał w sobie tyle energii, że aż prosił o wycisk. A ja musiałam ostrożnie dobierać ćwiczenia, żeby faktycznie wycisnąć z niego jakieś poty, ale i mieć na uwadze fakt, że mógł w każdej chwili stracić przytomność. Więc w trakcie treningów musiałam mieć jego zegarek, który był podłączony do takiego specjalnego pasa, czyli miał specjalny monitor pomiaru pulsu, ciśnienia i bicia serca, więc z nim głównie trenowaliśmy wytrzymałość i kondycję. I chciałabym wymienić więcej takich transformacji, bo było ich tak wiele, ale zabrałabym Ci przynajmniej pół dnia, więc na tym zakończmy. Bo jak już wspomniałam, brałam na siebie najciekawsze i zarazem najtrudniejsze przypadki i to naprawdę mnie budowało. Chciałam i kochałam zresztą widzieć sukcesy wszystkich ludzi, których przyjmowałam i widziałam. Bo to naprawdę była wielka satysfakcja. Dawało mi potężną satysfakcję, kiedy wspólnie osiągaliśmy nasze cele. Bo sukces klienta to sukces trenera. To były ciężkie, ale piękne i bezcenne doświadczenia. Ta praca nauczyła mnie przede wszystkim dyscypliny, systematyczności, cierpliwości, determinacji, wyrozumiałości i znacznie więcej. Natomiast dzięki tym wszystkim ludziom zrozumiałam, jak wielki potencjał drzemie w człowieku. I to właśnie z nimi robiłam. Studiowałam ich psychikę, po czym rzucałam im wyzwania. A ci, zupełnie nieświadomi swoich możliwości, radzili sobie z każdym. Dosłownie z każdym. Więc taki widok klienta usuwającego swoje ograniczenia pomagał mi burzyć własne. Zrozumiałam, że naprawdę możemy być nieograniczeni w swoich działaniach, jeśli tylko w to uwierzymy i podejmiemy działania w tym kierunku. A do tego z pewnością potrzebujemy drugiego człowieka. Takiego, który doskonale wie, co robi. Czyli takiego, który umiejętnie wypchnie nas z naszej strefy komfortu. Rozumiesz? Któregoś dnia zupełnie niespodziewanie w trakcie mojej przerwy
otrzymałam telefon z recepcji, że jakiś mężczyzna właśnie wykupił ze mną sesję i czy mogłabym wrócić wcześniej do klubu, bo zależy mu, żeby sesja odbyła się jeszcze dziś. A że miałam akurat wolne kilka godzin, to zgodziłam się. Uznałam, że z pewnością jest to jakiś zmotywowany klient, więc chciałam mu pomóc. Po czym na sesji pojawił się mężczyzna, który kompletnie nie miał ochoty na trening. Bo on był bardziej pochłonięty wypytywaniem mnie o mój życiowy cel. I dlaczego jeszcze jestem tu, gdzie jestem? Dziwne, co? Ale faktycznie zainteresował mnie rozmową. Zupełnie mnie nie znając, powiedział mi, że nie powinnam pracować na siłowni. Po czym dodał, że praca trenera nie jest moim powołaniem. I choć to było dość dziwne, że tak powiedział, to miałam jakieś wrażenie, że poniekąd on faktycznie miał rację. Bo mimo tego, że kochałam swoją pracę, to jednak czułam, że to jeszcze nie było to. Bo mnie interesował znacznie bardziej umysł człowieka, aniżeli jego ciało. Dlatego właśnie miałam aż tak świetne osiągnięcia ze swoimi klientami. Więc kiedy ten mężczyzna powiedział mi, że powinnam robić coś znacznie większego jak to dał mi potężnego kopa do podjęcia działania, a tym samym do dalszego rozwoju. I wiesz, co zrobiłam? Poszłam na studia. Bo gdzieś wewnętrznie wierzyłam, że mimo obaw, jakie miało ego, ja faktycznie dam sobie radę. Więc zapisałam się na kierunek o nazwie Psychodynamiczna terapia z psychoanalizą. Psychodynamic Therapy with Psychoanalysis. Dosłownie pragnęłam zagłębić się jeszcze bardziej w umysł człowieka i upewnić się, że rzeczy, które do tej pory zrozumiałam z własnych doświadczeń i obserwacji, faktycznie były prawdziwe. Ale o tym w detalach dowiesz się już w kolejnym odcinku, którym zresztą rozpoczniemy wyczekiwany przeze mnie epizod 4. Czysta magia. Obiecuję. Natomiast teraz powiem Ci tylko jedno. Gdyby nie ci wszyscy klienci, a zwłaszcza ten tajemniczy pan, który zaraz po drugiej sesji po prostu zaginął, to z pewnością nie zrobiłabym aż tak potężnego kroku i nie odważyłabym się pójść na uniwersytet w Londynie. Bo przypominam, angielski nie jest moim pierwszym językiem. A jednak, mimo wszystko, te wszystkie lata, zwłaszcza 2 ostatnie przepracowane na siłowni w centrum, zbudowały moją pewność siebie do tego stopnia, że potrafiłam obrócić strach w ekscytację. A więc faktycznie wszystko jest możliwe, jeśli tylko bardzo czegoś chcesz. I osobiście przekonałam się o tym wielokrotnie, więc najwyższy czas na Ciebie. Być może właśnie teraz stoisz przed poważną decyzją do podjęcia. Zrobić coś, czy nie zrobić? Zmienić coś, czy nie zmienić? Nie wiesz, co robić. Boisz się, stresujesz. Czujesz, że z jednej strony potrzebna Ci jest zmiana, natomiast z drugiej martwisz się, czy taka zmiana będzie faktycznie miała korzystny wpływ na Twoje życie. Zatem, co robić w takiej sytuacji? Zacznijmy od tego, czego nie robić. Z pewnością nie pytać innych ludzi o ich opinię. A to dlatego, że nie wszyscy lubią zmiany. Więc mogliby Ci na przykład powiedzieć, żebyś lepiej pozostał tu, gdzie jesteś. A powiedzą tak, bo sami boją się zmian. Więc zamiast
pytać o zdanie innych, pójdź na długi spacer i zapytaj samego siebie, czego ty faktycznie chcesz, czego ty faktycznie chcesz, a nie inni. Ale pamiętaj jedno, ego boi się zmian, więc nie kieruj się uczuciami, ale intuicją. Bo intuicja wie najlepiej, co jest ci potrzebne. I kiedy już podejmiesz kroki ku zmianie, szybko przekonasz się, że los faktycznie sprzyja tym, którzy ufają. A raczej nie powinnam mówić, że los, lecz sam Bóg. Bo to właśnie silna wiara w Boga sprawia, że nasze życie idzie ku lepszemu. Dosłownie baw się życiem i nieustannie rzucaj sobie wyzwania, a przekonasz się, że jedynym ograniczeniem jest co jedynie Twój umysł, który wystarczy, że troszeczkę przeprogramujesz i odświeżysz nowymi programami, czyli wierzeniami. Na przykład od teraz, wierząc, że faktycznie możesz osiągnąć wszystko, czego chcesz. Bo wiara faktycznie czyni cuda. I zapewniam Cię, że kiedy już raz wyjdziesz ze swojej strefy komfortu i osiągniesz dzięki temu jakiś sukces, to dość szybko stanie się niczym nauk i będziesz miał już ciągle ochotę na więcej i więcej takich wyzwań. Dosłownie każdego dnia pytając siebie, co dziś jest moją największą obawą i jak mogę to zamienić w swoją siłę. Rozumiesz? Więc do działania. Mam nadzieję, że to nagranie zmotywowało Cię do refleksji nad oczywiście własnym systemem przekonań, a dzięki temu jesteś w stanie spojrzeć na swoje życie z totalnie innej, nowej perspektywy. A ja oczywiście, jak zawsze, życzę Ci wytrwałości, cierpliwości i dużo siły w dążeniu do odnalezienia własnej prawdy i zrozumienia siebie. A jeśli podobało Ci się to nagranie, to oczywiście poproszę o kciuka w górę i podzielenie się linkiem z rodziną czy znajomymi. Natomiast jeśli jeszcze nie subskrybowałeś do mojego kanału, to proszę, zrób to już teraz, a pomożesz mi w rozbudowie tego kanału i sięgnięciu jeszcze większej publiki. No i oczywiście będziesz zawsze poinformowany o wszelkich nowościach, jakie pojawią się na tym kanale. I pamiętaj, tu nie chodzi o mnie, nie chodzi o Ciebie, tu chodzi o nas, bo jesteśmy jednością. Świat potrzebuje przemiany i świat potrzebuje kogoś, kto rozpocznie tę przemianę. A tymczasem pozdrawiam serdecznie i do następnego razu. Trzymaj się. Hej!